Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj będzie specjalny materiał, bo nie będzie to ani pełna recenzja, ani też materiał o konsolach i ich technikaliach. Dzisiaj będzie materiał o Diablo 4, a konkretnie o zamkniętej becie tej gry, w której miałem przyjemność brać udział, za co chciałbym podziękować serdecznie polskiemu wydawcy, czyli firmie Cenek. Przez spore problemy techniczne, o których wielu z Was już pewnie słyszało, na te testy miałem niestety bardzo niewiele czasu, ale i tak udało mi się ukończyć cały dostępny w tej becie wątek fabularny, a także większość dostępnych questów pobocznych. Pytanie, jak ta gra wypada i czy możemy szykować się na Diablo godne legendarnej już dwójki? Tego dowiecie się już za chwilę, zapraszam. Tradycyjnie zacznijmy od tego, o co tutaj w ogóle chodzi. Diablo 4, tak jak i pozostałe gry z tej serii, jest ponownie grą typu hack and slash, gdzie naszym głównym zadaniem jest przemierzanie krain, zabijanie grasujących tam potworów i rozwijanie postaci, a fabuła pełni sobie jedynie taką rolę drugoplanową i powiemy sobie o niej nieco później, a teraz dowiecie się, jak wypadają właśnie eksploracja oraz walka właśnie. I na wstępie powiedzmy sobie szczerze, gry z serii Diablo nigdy nie miały jakichś szczególnie pięknych czy tam wypełnionych zawartością lokacji. W takiej trójce były one często do granic możliwości, wypełnione takimi potworami, których praktycznie jedynym zadaniem było tego gracza spowolnić. Było to po prostu dość nudne. Połączmy to z takim przeciętym światem gry oraz delikatnie mówiąc nieciekawymi zadaniami i mamy pełen obraz Diablo 3 jako gry będące po prostu produktem wybitnie przeciętnym. Na szczęście deweloperzy zdali sobie sprawę z tego, że formuła tej właśnie trójki wyczerpuje się w szybkim tempie i przy projektowaniu czwartej części cyklu zdecydowali się wprowadzić spore zmiany w tej grze i zacznijmy od tego, że lokacje w Diablo 4 nie są już tak żenująco puste jak w trójce właśnie. Po pierwsze, Diablo 4 nie jest już taką grą z opcją rozgrywki stricte jednoosobową. Jak już pewnie z wielu Was słyszało, w przeciwieństwie do poprzednich odsłon serii, logując się do gry tak naprawdę trafiamy na taki ogromny serwer, na którym jednocześnie gra wiele osób i innych graczy spotkamy nie tylko w miastach, ale i poza tymi miastami. Chciałbym przy tym zaznaczyć, że absolutnie nie ma tutaj przymusu grania w grupie, grać możemy dalej samodzielnie, ale nie zdziwcie się, jeżeli wykonując jakieś zadanie dla Kowala spotkacie po prostu innego gracza robiącego dokładnie to samo. Po drugie, abstrahując już od zadań pobocznych, o których powiemy sobie troszeczkę później, świat gry zawiera teraz sporo dodatkowej aktywności, jak na przykład ukryte kapliczki, generowane losowo podziemia, gdzie nagrodą są takie fajne, często potężne zaklęcia nakładane na broń, czy też takie specjalne wydarzenia pojawiające się okresowo na mapie i których wypełnienie zapewni nam taką skrzynię wypełnioną całkiem fajnymi itemami. Pytanie, jak to wszystko wypada? W sumie wypada naprawdę nieźle, chociaż nie perfekcyjnie. Tytuł posiada znacznie bardziej klimatyczny świat niż wspomniana już trójka i co mnie osobiście zaskoczyło, zawiera nawet całkiem ciekawe sekrety, których odkrycie wcale nie jest znowu takie oczywiste i dodaje grze takiej właśnie fajnej aury tajemnicy, ale niestety z drugiej strony brakowało mi tutaj często jakichś dodatkowych zapisków z historią świata czy tam postaci, które by ten świat uczyniły nieco bardziej zrozumiały. Takie co prawda w grze występują, ale niestety bardzo rzadko, a po prostu szkoda. Szczerze mówiąc, najwięcej obaw miałem co do tych pojawiających się okresowo na mapie wydarzeń, ale okazało się, że zupełnie niepotrzebne. Były one bowiem całkiem ciekawe, całkiem różnorodne i idealnie pasowały do właśnie tego częściowo multiplayerowego świata gry. W tych wydarzeniach może wziąć udział bowiem nie tylko jeden, ale wielu graczy i co ważne, nie trzeba się do tego jakoś specjalnie przygotowywać, można w nich udział wziąć kompletnie z doskoku. Wystarczy, że zobaczycie, że ktoś takie wydarzenie sobie właśnie robi, podchodzicie do niego i już w tym wydarzeniu sobie bierzecie udział, walcząc razem z nim przeciwko jakimś tam potworom. Gra automatycznie dostosuje do Was też poziom trudności i uczyni to wyzwanie trochę trudniejszym, żeby nie było za łatwo, a nagroda oczywiście rozdziela się dla każdego z osobna i tą nagrodę otrzymacie oboje. Dzięki łatwości, z jaką bierze się udział właśnie w tych eventach, a także hojności samej nagrody, która jest całkiem spoko, zaliczanie tych wydarzeń to jest czysta przyjemność i absolutnie mi się one nie znudziły, nawet podczas grania przez cały akt pierwszy. Zastrzeżenia mam natomiast co do generowanych losowo podziemi, które chociaż są klimatyczne, to są też po prostu zbyt długie i czuć, że są sztucznie wydłużone jedynie po to, żeby wydawały się po prostu dłuższe niż są w rzeczywistości. W połączeniu z faktem, iż takich dungeonów znajdziemy na mapie całkiem sporo, powoduje to, że po prostu szybko zaczniemy omijać wiele z nich szerokim łukiem, zaliczając tylko te, których nagrody wydadzą nam się najbardziej interesujące.
Szkoda, że tak to wygląda, no bo ten element moim zdaniem naprawdę miał potencjał, który niestety pogrzebano, powielając te podziemia po prostu bez ładu i składu zbyt wiele razy i śmiem twierdzić, że gdyby były one chociaż, nie wiem, 1/3 swojej długości, to zaliczałoby się je znacznie przyjemniej niż teraz. Finalnie w kwestii eksploracji jest więc znacznie lepiej niż w takim Diablo 3 i widać, że deweloperzy odrobili lekcję, posiłkując się tutaj odrobinę konkurencyjnymi hack and slashami jak na przykład Grim Dawn czy Path of Exile i choć nie wszystko udało się może zrobić na cycuś, to wynik i tak jest zadowalający. Przejdźmy teraz do samej walki. Gry z serii Diablo nigdy nie miały jakichś wyjątkowo skomplikowanych czy też kompleksowych mechanik walki. Zawsze chodziło o to, żeby taki system walki był dość prosty, ale był jednocześnie przyjemny i jednocześnie też zapewniał sporo możliwości w rozwoju postaci. W Diablo 3 wypadało to mocno przeciętnie, ale na szczęście w czwórce jest już w tym aspekcie znacznie lepiej. Przy okazji wspomnę, że z powodu bardzo niewielkiej ilości czasu, kiedy serwery gry w ogóle były sprawne, miałem szansę niestety zagrać jedynie czarodziejem, ale już wam na wstępie mogę powiedzieć, że taki czarodziej z czwórki w porównaniu do tego z poprzedniej części gry to jest po prostu nieba ziemia. Deweloperzy praktycznie całkowicie przeprojektowali drzewko rozwoju postaci, które jest teraz dużo bardziej czytelne i dużo bardziej przystępne. Podczas zdobywania leveli nie rozdajemy już statystyk, a punktów umiejętności chociaż jest dużo mniej, to ich dodawanie daje teraz sporo lepsze rezultaty niż wcześniej. Niektórym może się wydawać, że to jest krok w złą stronę i całe to drzewko umiejętności będzie teraz zbyt uproszczone, ale powiem wam tak, przypomnijcie sobie jak często wyglądało budowanie postaci w tych starszych Diablo. Wyglądało to tak, że po prostu włączało się internet i korzystało się z wyszukiwarki Google i przeczysywało się te buildy w internecie. Dzięki temu, że to drzewko jest teraz mniejsze i daje lepsze efekty niż tam, a także, że pozwala po prostu bajecznie łatwo zresetować te punkty, które wydamy, nie ma już teraz potrzeby takiej kombinacji z tymi buildami i planowanie postaci możemy wykonać samodzielnie, co moim zdaniem jest krokiem w dobrą stronę. A jak wypada natomiast samo ciachanie wrogów? Pod tym względem jest naprawdę bardzo dobrze, animacje walki są widowiskowe, jednocześnie nie są tak przesadzone jak na przykład w niektórych grach RPG, wrogowie są przy tym interaktywni, eksplodują, palą się, zamrażają, widać, że te nasze ataki naprawdę dają różne efekty, widać, że coś na tym ekranie się dzieje. Rodzajów tych przeciwników też jest całkiem sporo, dużo więcej niż poprzednio, na przykład w Diablo 3 nie mamy już takiego uczucia déjà vu dosłownie co chwilę jak przedtem, a i co jakiś czas trafi nam się taki elitarny przeciwnik, dużo mocniejszy, którego zabicie oczywiście da nam jakieś lepsze łuki. Poza tym deweloperzy zwiększyli też znaczenie statusów jak na przykład zatrucie czy podpalenie i to cieszy, bo walkę prowadzić można teraz na wiele różnych sposobów i to wykorzystując unikalne umiejętności naszych własnych postaci. To na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę to jest obecność dodatkowej akcji uniku dostępnej dla każdej postaci już od samego początku gry i ta akcja uniku właśnie pozwala nam uniknąć ataków oraz osiągnąć lepszą doń pozycję. W Diablo to jest akurat kompletna nowość i element też raczej dość rzadko występujących w tym gatunku gier, czyli w hack and slashach właśnie. Na początku byłem wobec niej dość sceptyczny, obawiałem się, że ta umiejętność właśnie tego uniku będzie można nadużywać i cała walka w tej grze to będzie takie skakanie jak małpa, po prostu używając cały czas tego dasha. Natomiast szybko okazało się, że deweloperzy podeszli do tego tematu mądrze i zezwalają na wykonanie tego uniku jedynie raz na kilka sekund, co zachęca, żeby mądrze z niego korzystać i po prostu się z niego nie wystrzelać. A czy warto z niego korzystać? Moim zdaniem jak najbardziej, bo na jego mądrym wykorzystaniu opierają się niemal wszystkie walki z bossami, które dzięki obecności właśnie tego uniku zyskały na takiej dynamiczności i na rozmachu, a wykorzystywanie tego właśnie nowego barieru i unikanie silnych ataków demonów z wykorzystaniem tego uniku daje dużo satysfakcji i po prostu cieszy. Przejdźmy teraz sobie do fabuły oraz jakości samych questów. Na wstępie powiedzmy sobie szczerze, że Diablo akurat nigdy fabułą nie stało i jakichś specjalnie skomplikowanych konstrukcji fabularnych chyba nikt od tej gry nie oczekuje. Oczekuje się natomiast, żeby ta fabuła była w niej wciągająca. Czy tak jest? I teraz was zaskoczę, bo fabuła pierwszego i jedynego dostępnego na becie aktu wcale nie jest znowu taka trywialna. Deweloperzy zamiast stawiać na taką prostą konstrukcję typu tam ten jest dobry, ten jest zły, tak jak robili to dawniej, teraz stworzyli odpowiedź w odcieniach szarości, gdzie tak naprawdę do końca nie wiemy kto jest tym dobrym i to się niewątpliwie chwali. Oprócz tego postacie też są dużo bardziej wyraziste niż poprzednio, a niektóre z nich mogą nas nawet swoim postępowaniem wprost zaskoczyć, co w przypadku gry typu hack and slash zrobiło na mnie wrażenie
I na deser dodam, że fabuła tej gry jest też intrygująca i dodatkowe aury tajemnicy nadają jej naprawdę fajnie zrealizowane cutscenki, nierzadko bardzo brutalne, acz z wyczuciem właśnie bez przekraczania tej granicy obrzydzenia. W trójce ta fabuła zaczęła mnie nudzić już w pierwszym akcie, tutaj natomiast tego znudzenia absolutnie nie czuję, a wręcz przeciwnie, jestem autentycznie ciekaw, co też znajduje się w drugim i trzecim akcie, do którego dostępu niestety na razie nie mamy. Pochwalić również chciałbym questy poboczne, które choć w większości są dość proste, a nierzadko bym powiedział również prostackie, to i tak ogólnie są na całkiem zadowalającym poziomie i na ogół nie czułem podczas ich zaliczania jakiegoś uczucia znudzenia. Zaliczać je warto nie tylko dla samych nagród w postaci itemów, ale także specjalnych punktów reputacji, które swoją drogą brutalnie zreżnięto z Grim Dawn i które dają dodatkowe pieniądze czy tam punkty umiejętności. I choć może nie wszystkie te nagrody są zawsze adekwatne co do naszego wysiłku, to dzięki nabijaniu tych punkcików, nabijaniu tej reputacji i chęci wymaksowania każdego regionu czuć takie fajne, przyjemne uczucie progresu po każdym zaliczonym questie czy tam podziemiu. Parę słów wypadało powiedzieć również o grafice, która w tej grze akurat jest dość nierówna. Jak już wcześniej wspomniałem, animacje wrogów i postaci w walce są dobre i przyjemnie się na nie patrzy. Tekstury na ogół są ładne, modele i efekty również, natomiast jeżeli chodzi o same scenki, to nie jest już tak różowo. Twórcy przygotowali bowiem dwa rodzaje scenek, jedne zapewniają takie bardziej filmowe doznania i widzimy tam wszystkie postacie z bliska, natomiast drugie są realizowane bezpośrednio na silniku gry i mamy tam kamerę z góry. Zacznijmy może od tych pierwszych i w zasadzie w ich przypadku to nie ma się praktycznie do czego przyczepić. Twarze w tych filmikach są wykonane naprawdę ładnie, klimat jest zachowany, klimat jest gęsty, jest po prostu dobrze. Ale niestety w przypadku tych właśnie scenek z kamerą z góry niejednokrotnie byłem świadkiem jakichś żenująco słabych animacji w stylu, że nucący jakąś piosenkę facet tak nieporadnie rusza ustami jak jakiś robot po prostu z gry z 2000 roku, albo też widziałem jakieś okropne jakości tekstury i to po prostu na pierwszym planie, co absolutnie nie powinno mieć miejsca i co niestety bardzo skutecznie burzy też klimat. Naprawdę nie wiem, co tu się odwaliło i mam nadzieję, że twórcy do czasu czerwcowej premiery tej gry troszeczkę to ogarną, bo do naprawdę wielu scenek tego rodzaju można mieć poważne zastrzeżenia i to niestety już w pierwszym akcie. Przyszedł więc czas na omówienie sterowania i w przypadku tej gry będzie to akurat punkt wyjątkowo krótki, bo nie ma się bowiem właśnie do czego przyczepić. Sterowanie jest odpowiednio zaprojektowane, jest bajecznie proste, jest intuicyjne. W sumie w grach tego rodzaju sterowanie akurat raczej trudno spieprzyć, ale niektórym akurat się udaje i cieszę się, że Blizzard akurat nie należy do tej niechlubnej grupy i zaoferował naprawdę przystępne sterowanie na padzie, do którego nie ma po prostu żadnych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o poziom trudności, to na becie dostępne są jedynie dwa ustawienia, czyli standard oraz weteran, a pozostałe dwa służą do ponownego przechodzenia gry na wyższym poziomie. W przypadku tego pierwszego jest po prostu łatwo i to tak bajecznie łatwo, że ten poziom powinien wprost się nazywać chyba easy i polecałbym go jedynie jakimś niedzielnym graczom, którym nie chce się w ogóle zwracać uwagi na rozwój postaci. Drugi z poziomów, czyli weteran, zapewnia już tam jakiś stopień wyzwania, chociaż niestety jest to nadal wyzwanie nieco zbyt łatwe i osobiście przyznaję się, że podczas przechodzenia całej tej bety na tym poziomie trudności weteran ani razu nie udało mi się zginąć. Niemniej dzięki tym dwóm ustawieniom gra nadaje się w zasadzie dla każdego, chociaż bardziej doświadczeni gracze mogą się poczuć nieco rozczarowani właśnie poziomem wyzwania i sam osobiście życzyłbym sobie jednak delikatnego podniesienia poziomu trudności weteran w finalnej wersji gry, żeby jakiś stwór jednak zdołał skopać mi dupę. Dotarliśmy do końca i wypadałoby teraz odpowiedzieć na pytanie, jak prezentuje się Diablo 4. Szanowni widzowie, Diablo 4 ku mojemu zaskoczeniu prezentuje się naprawdę przystępnie i jeżeli deweloperzy tylko nie strzają czegoś w pozostałych dwóch aktach przygody albo w końcowej fazie rozgrywki po przejściu fabuły, to myślę, że może wyjść z tego naprawdę dobre Diablo. Cieszy mnie, że deweloperzy odważnie podeszli do sprawy i wprowadzili zmiany oraz nowości, których ta gra bardzo potrzebowała i chociaż może nie każda z tych nowości wyszła tak samo dobrze, to ogólny poziom gry i tak jest sporo wyższy od właśnie krytykowanego już Diablo 3. Przed zagraniem w betę byłem co do tej gry dość sceptyczny, ale teraz po ukończeniu aktu pierwszego przygody stwierdzam, że grało mi się w tą grę naprawdę nieźle i mam ochotę na więcej, a Diablo 4 wskoczyło na listę tytułów, na których premierę po prostu czekam. Liczę, że Wam tytuł kultowego Blizzarda również się spodoba i gorąco zachęcam Was do tego, żebyście osobiście sprawdzili sobie jego jakość w czasie otwartej bety.
jaka będzie miała miejsce w dniach 24-26 marca i która oczywiście będzie dostępna za darmo i dla każdego zainteresowanego. Rozgrzewajcie więc swoje konsole, a ja tymczasem wracam dokończyć recenzję Anno 1800, którą Wam już wcześniej obiecałem. Pozdrawiam i trzymajcie się.